Wcześniejsze urodziny Führera odbywały się delikatnie, bez jakiegokolwiek rozgłosu. Ale Goebbels nie mógł sobie darować, że przecież 50 lat Führera to pokaz dla świata dumy, chwały i potęgi, jaką Rzesza zdobywała i jaką jeszcze będzie zdobywać. Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości na moim autorskim kanale Łukasz Kazek Historystory. Za moimi plecami widzicie słynne wałbrzyskie mauzoleum. To jest niemiecki nazistowski pomnik siły, dumy i chwały narodowego socjalizmu. On powstał po wizycie Hitlera w Wałbrzychu. Hitler odwiedził tylko raz Wałbrzych w 1932 roku w lipcu i został bardzo chłodno przyjęty. To miasto, pełne właśnie kopalni, koksowni i przemysłu, było socjaldemokratyczne. Nie poszło za narodowym socjalizmem. I kiedy Hitler został w 1933 roku kanclerzem, włodarze tego miasta się wystraszyli, że przypomni sobie o czerwonej zarazie, bo tak, czerwonym miastem, tak nazwał właśnie Hitler Wałbrzych, i że będą z tego konsekwencje. Dlatego zbudowano niby pomnik, który miał służyć poległym 170 000 Ślązaków i 25 tym, którzy jako bojownicy oddali swoje życie za narodowy socjalizm. Ale o tym nie będę opowiadał w odcinkach. Mówiłem to wielokrotnie. Myślę, że nie ma bardziej adekwatnego miejsca do opowiedzenia o 50. zbrodniarza, a więc o 50. urodzinach Adolfa Hitlera. Jak Niemcy czcili półwiecze swojego wodza. Hitler miał się czym szczycić. Z nędzarza, który malował, aby przeżyć pocztówki. Z kaprala w bryczesach, jak naśmiewano się z niego. Z człowieka, który miał być tylko piwernianym krzykaczem, został kanclerzem potężnego państwa. Niemiec. Trzecia Rzesza w 1939 rok wchodziła naprawdę z wielkim triumfem. Już rok wcześniej anektowała Austrię. Później na mocy układu monachijskiego zajęła czeskie Sudety. W 1939 roku dokonała całkowitej aneksji nadgryzionego państwa czeskiego. Ustawiając protektorat Czech i Moraw, a ze Słowacji kolaboranckie państewko, którym rządził ksiądz Tiso, katolicki ksiądz, kolaborant, morderca i zbrodniarz. Niecały tydzień później, 16 marca, Trzecia Rzesza wystosowała notę do Litwy, aby Litwa oddała Kłajpedę, grożąc agresją na kraj. Kowno nie miało wyboru. Oddało jej 23 marca. Rzesza miała już również ten bałtycki port. Tylko Polska stawiała opór i nie godziła się na oddanie Niemcom wolnego miasta Gdańsk i budowy eksterytorialnej autostrady przez Pomorze do Prus Wschodnich. Ale i tak Rzesza była potęgą. Zyskała 135 000 km² i 20 milionów ludzi. 20 kwietnia 1939 roku był dniem wyjątkowym w całej Rzeszy. Postanowiono uczcić 50. zbrodniarza. Niemcy wiwetowali. Była to najdroższa i najbardziej wzniosła i potężna impreza w historii Niemiec. Chociaż już w 1938 roku Hitler delikatnie zwierzył się ministrowi propagandy, że nie chciałby, aby jego półwiecze obchodzono z jakimś pompatycznym triumfem. Wcześniejsze urodziny Führera odbywały się delikatnie, bez jakiegokolwiek rozgłosu.
Ale Goebbels nie mógł sobie darować, że przecież 50 lat Führera to pokaz dla świata dumy, chwały i potęgi, jaką Rzesza zdobywała i jaką jeszcze będzie zdobywać. Oni już wtedy wiedzieli, że rozpoczną jedną z najkrwawszych wojen w historii świata, że rozpoczną II wojnę światową. Przygotowania do tej wyjątkowej uroczystości rozpoczęto kilka tygodni wcześniej. Władze niemieckie ogłosiły, że będą to 2 dni. 19 i 20 kwietnia, czyli dokładnie kiedy Hitler miał urodziny, był spod znaku barana. Że będą to 2 dni i te 2 dni będą wolne od pracy i będą świętem państwowym. Stwierdzono, że w uroczystościach w Berlinie powinno wziąć jak najwięcej Niemców, ile się tylko da. Co zrobiono? Dodano specjalny dodatek socjalny w wysokości 20 marek. Dzisiaj to było około 670 zł. Aby nawet najbiedniejsi mogli uczestniczyć w obchodach. Oczywiście obchody były w każdej gminie na terenie Rzeszy. Co najciekawsze, w tych miesiąc, 2 miesiące wcześniej zajętych również musiały się odbyć. Specjalne browary monachijskie wydały na tą cześć piwo bezalkoholowe ku uciesze wielu mieszkańców Monachium. Dlaczego? Dlatego, że Adolf Hitler stronił od alkoholu. Nienawidził tych, którzy palą papierosy i tych, którzy piją alkohol. Z prostego względu. Uważał, że palenie i picie niszczy zdrowie. A jak niszczy zdrowie, to niszczy rasę. Dlatego największy browar monachijski wtedy zaczął produkować w tym właśnie dni piwo bezalkoholowe. I oczywiście 19 kwietnia 1939 roku Hitler przejechał 7-kilometrową trasę WZ aż pod bramę brandenburską w swoim Mercedesie, otwartym Mercedesie, pozdrawiając dziesiątki tysięcy Niemców, którzy z ręką podniesioną ku górze wiwatowali w euforii na jego cześć. Zanim, proszę uważać, przejechało 50 białych limuzyn. Führer tylko raz będzie kończył 50 lat. To musiało być wyjątkowe przedstawienie, wyjątkowy spektakl. I taki dokładnie był. Dziewiętnastego kwietnia o godzinie 18:30 na całe Niemcy w radio nadano przemówienie Józefa Goebbelsa. Było to przemówienie pochwalne, od stóp do głów dla Adolfa Hitlera. Na żywo w kancelarii Rzeszy, w sali mozaikowej, na baczność słuchało go ponad 1500 dygnitarzy niemieckich, dygnitarzy nazistowskich. O godzinie 22:00 przed kancelarią przemaszerowały bataliony najwierniejszych z wiernych towarzyszy Führera z czasów SA i NSDAP. Wszyscy trzymali pochodnie i krzyczeli głośno: niech żyje wódz. Führer niewzruszony stał na balkonie i cały czas podnosił rękę do góry. Opisywano, że dłoń jego jest jak z marmuru, nigdy się nie ugina i może cały czas pozdrawiać tych, którzy w niego wierzą i idą w ślepo za jego przykładem i rozkazami. Dopiero po północy, kiedy wszedł już 20 kwietnia, Führer oficjalnie miał urodziny i rozpoczęło się najważniejsze – rozdawanie prezentów. Ale jeszcze wcześniej, po przemówieniu Goebbelsa, przemówił krótko zastępca Führera, Rudolf Hess, który po przemówieniu wręczył Führerowi wyjątkowy prezent. 50 osobistych listów króla Prus Fryderyka Wielkiego. Musicie wiedzieć, że Fryderyk Wielki to był dla Hitlera jeden z największych idoli, jakich miał. I rozpoczął się wyścig podlizywania, układania i zabiegania o względy Führera. Rozpoczął się wyścig, kto da jak najbardziej oryginalny prezent, kto najbardziej spełni oczekiwania Adolfa Hitlera i którego z dygnitarzy hitlerowskich prezent zachwyci najbardziej wodza.
Himmler podarował portret. Oryginalny portret Fryderyka Wielkiego. Był to niezwykle cenny dar. Hitler uwielbiał Fryderyka Wielkiego, uważał go za geniusza wszechczasów, militarnego, politycznego i także filozoficznego. Następnie Ferdynand Porsche i Robert Ley dali Hitlerowi prototyp Volkswagena Kaffera, czyli dzisiaj znanego w Polsce jako Garbusa. Po wygranej wojnie miał on wejść do masowej produkcji dla każdego Niemca, ale prototyp dostał osobiście wódz. Martin Bormann i NSDAP zbudowało na szczycie Karlstein w Bawarii herbaciarnię. Olbrzymia inwestycja. Dzisiaj kosztowałaby 850 milionów złotych, a w tamtym czasie kosztowała życie 12 robotników. Cała budowa trwała 13 miesięcy. Nawet osobisty pilot Adolfa Hitlera, Baur, podarował model samolotu, którym latali. Józef Goebbels, cały zespół i zbiór kinematografii. Oczywiście niemieckiej kinematografii. Hermann Göring, złoty model niemieckiego domu sztuki. A dyrektor berlińskiego zoo, strusie jajo, które ważyło 1230 gram, aby Führer mógł zdobyć sobie z niego pyszną i smaczną i wyborną jajecznicę. Tego strusia jeszcze wcześniej odpowiednio karmiono, a więc dochodziło do całkowitych absurdów. Ale największy prezent, jaki sprawił Führerowi radość, był to prezent od Alberta Speera, głównego architekta Rzeszy. Człowieka, który miał budować architektonicznie przyszłą Germanię, a więc architekta świata. Był to 4-metrowy model łuku triumfarnego, który miał stanąć w przebudowanym Berlinie. Hitler zachwycał się tym projektem, piał z rozkoszy, wołał wszystkich i pokazywał swoją wizję. Prezentów było bardzo dużo. Haftowane poduszki ze swastykami, z rękami podniesionymi do góry w gest hitlerowskiego pozdrowienia. Wszędzie grawery i hafty Heil Hitler, mein Führer, ein Volk, ein Reich. Całe hasła. Prezentów było ponad 10 000. Generalnie zajęły one 3 wielkie pomieszczenia w kancelarii Rzeszy i potężny hol. Tysiące wojskowych skarpet. Nie brakło nawet żywego orła, tak, którego Hitler później miał pompatycznie po prostu wypuścić. W Alpach, w swoim właśnie Obersalzbergu. Benito Mussolini i papież złożyli listy gratulacyjne. Brakło tylko listów gratulacyjnych od ambasadorów Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ale później król Jerzy VI nadrobił to bardzo szybko i ten list złożył. Hitler wstał rano. O godzinie 9 zagrała już jego orkiestra z przybocznej gwardii Liebstandarte Adolf Hitler. Później z gratulacjami pierwszy pospieszył nuncjusz apostolski. Następnie Konstantin von Neurath oraz Emil Hacha, kolaborant. Ostatnim, który składał gratulacje Führerowi, był wódz marionetkowego państwa słowackiego, ksiądz Józef Tiso. O godzinie 11 rozpoczęła się wielka defilada. Hitler przyjął 80 000 żołnierzy z różnych wojsk, które maszerowały przed nim, patrząc z dumą na wodza. W defiladzie wzięło udział 40 dział ciężkich, 600 czołgów, a nad głowami przeleciało 160 samolotów myśliwców, bombowców. Niektóre z nich w uwielbieniu tłumy tworzyły na niebie kształt swastyki. 20 000 oficjeli z całego świata przyglądało się tej wielkiej demonstracji sił. I odnotowano, że Rzesza jest potęgą w swoim rozkwicie. Oczywiście zabroniono wcześniej pisać gazetom o takich drażliwych tematach. Na przykład jak młodość Führera, żeby nie wyszło, że żebrał
w Wiedniu na ulicach i miał dziurawe spodnie i bieliznę. Zabrano pisać o dzieciństwie Filara, żeby nie wyszło, że jego ojciec był katem i tłukł go niemiłosiernie. O takich rzeczach nie. Tylko o takich, że wódz jest nieomylny i prowadzi Niemcy w nowy świat. Mussolini i papież również złożyli mu noty gratulacyjne. W kancelarii Rzeszy znajdował się pewien dokument, który dzisiaj jest w Moskwie, w archiwach sowieckich. Była to tak zwana Złota Księga Gości. W dacie 20 kwietnia 1939 roku odnotowano tam wpisy 44 dyplomatów, praktycznie z całego świata. Były wyjątki, takie jak Polska, których tam nie odnotowano. Polska nie wpisała się do Złotej Księgi. 20 kwietnia 1945 roku, kiedy Hitler obchodził 56. urodziny, Trzecia Rzesza sypała się w gruzach. Rosjanie stali w Berlinie, zdobywali serce hitlerowskich Niemiec. Wszystko się kończyło. A jednak w tej księdze odnotowano wpisy kilku dyplomatów. 3 z Japonii, 1 z Afganistanu i 1 dyplomatę z Tajlandii. I te 2 daty, 20 kwietnia 1939 roku i 20 kwietnia 1945 roku, pokazują słynny rajd III Rzeszy przez 6 lat. Od potęgi i uwielbienia wszystkich i ukłonów dla Führera po całkowicie wyparciu się świata od tego zbrodniarza. Słuchajcie, możecie nas wspierać poprzez kanał YouTube. Pod każdym odcinkiem znajduje się taki przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego wejść, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia z przypisanymi do niego bonusami. Na przykład unikalne podcasty Historystory, czy też specjalnie przygotowane dla naszych wspierających reportaże. Miejsce w tajnej grupie FB, loża mecenasów Historystory, a także wiele jeszcze innych niespodzianek, jak unikalne rozmowy ze świadkami, czy też na przykład priorytetowe odpowiedzi na komentarze. Zapraszam do wsparcia naszego kanału Łukasz Kazek Historystory, za co szczerze i serdecznie wam wszystkim dziękuję, bo przecież sami wiecie, bez was nie byłoby nas.